dobry! Witamy w dniu 5 naszego majówkowego vlogowania. Zapraszamy na przechadzkę po szczecińskim jarmarku, a później zobaczycie. Ale to jest super. Przyznam, że nie wiem, który raz już się odbywa ten jarmark. Przyznam, że to już jest któryś rok z kolei. Dałbym sobie rękę uciąć, że widziałem informację, że to jest 10, ale tak nie czuję się pewnie z tą informacją. Będę tutaj szczery z wami. O, jest coś dla ciebie, są oscypki. Rzeczy z bursztynu muszą być prawie nad morzem. Istnieje rzeczy, Szczecin leży nad morzem, wody morskie sięgają Szczecin, ale to jest tylko kwestia techniczna. O, podobają mi się te japońskie wachlarze. Podobny do tego naszego pieska, którego mamy, nie? W sumie ten jest najbardziej podobny według mnie. Każdy kolor oznacza inną rzecz, inny rodzaj szczęścia, też jest ważna rzecz. Niebieski naukę, czerwony Pieniądze chyba? złoty, Tak. bogactwo. Tak. Tak było rzeczywiście. Biały był chyba ogólny na wszystko. Męskie imiona na łyżkach. Tadeusz, Tadek, jest czymś to jako my. prezent nawet nie myślałem. Jest, widzę. Mamy też sikorkę, którą kiedyś na jednym z shortów wrzucaliśmy. Jest też zimorodek. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jesteśmy. Szczecin. O, mamy też te samochodzików. Karcik fajny, karcik fajny. O, ten. Nie tylko terror. Albo Hellgor. A tutaj jest też coś, z czym mamy kubek. Jest też chmurka. Ceramika z Bolesławca. Możemy zobaczyć, jak się teraz najczęściej dzieci nazywa. Samuel. Się śmieje trochę, ale był Samuel. No. Mamy zegary z drewna. O, jest też z samochodami. Może być wina Bawara. Jakiegoś goldenka. Dobra. Jakby się świeciły, to byłyby polskie efekty specjalne. A teraz musicie je sobie sami wyobrazić. Wszystkie snąłeś. Początkującego artystę, ponieważ trochę mu się perspektywa pomyliła, jak chodzi o kuchenkę. Sama kuchenka okej, ale ten garnek. Garnek, trochę tak. Jesteśmy na kolorowej uliczce Wawrzyniaka, gdzie znajdują się małe domki w różnych kolorach. Ja tak szczerze mówiąc trochę się poczułem jak na ulicy Pokątnej. W którym można kupić różdżkę? Możesz najwyżej... Iść do pana reumatologa. Tak. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Jakie ładne. Na końcu ulicy Królowej Korony Polskiej znajduje się piękny, zabytkowy budynek. Zawsze robił na mnie niezwykłe wrażenie. No ciężko spotkać coś takiego w centrum dużego miasta, trzeba przyznać.
Uważaj, jest obok ciebie ogromna pajęczyna. A widzę, widzę. Inna to by w panikę wpadła. A co to? Czyżby pomysł na nową mapę? Trasa miejska śladami Quistorpów. Co, zaczyna się na Jasnych Błoniach, idzie się Wojska Polskiego, na Syrenie Stawy, Arkonka, na wieżę Quistorpa i wraca się przez Rusałkę i przez Park Kasprowicza. Ciekawa trasa, ciekawy pomysł. Tutaj, jeśli macie ochotę zobaczyć dokładnie trasę, to tutaj są wszystkie rzeczy po kolei wypisane. Można sobie zatrzymać film i przeczytać. Jedno z niewielu miejsc, gdzie przydają się tramwaje dwukierunkowe. Można powiedzieć, że teraz te tramwaje jadą na wyłączonym odcinku sieci. Szczecińska pompa po tygodniu na Niebuszewie. A nie, wróć, na Turzynie. Przez zielone przechodził. Idzie dalej. Przy ulicy 5 Lipca ukryty jest także szczeciński gryf, który jest pozostałością fabryki, która kiedyś się tutaj znajdowała. Co ciekawe, mówię trochę z jajem, ale budynek posiada nawet stylizowane śmietniki w kolorze czerwonej cegły. Zbokamy na niego jak na psa. On się patrzy, co ty tu nie gadasz? Gadasz bez sensu. Nie rusza go. Podążamy dalej Królowej Korony Polskiej, przy której znajdują się bardzo urokliwe domki. Zawsze kojarzyły mi się z takimi angielskimi domkami. Trzeba przyznać, że no coś w tym jest. Można sobie wybrać, w którym by się chciało mieszkać. Ja wybieram ten, co ma najpiękniejsze zdobienie. Oj, mają zdobienia, to prawda. Bardzo ładnie są zrobione. Ten jest taki do remontu. Po drodze zobaczyłam piękne wisterie, które sobie urosły na płocie. Musicie mi uwierzyć, to tak ładnie pachnie. Pachnie. To zabija nos, ten zapach. Stoję 2 metry za tobą, też to czuję. Serio mówię. Nic to nie jest, ale przetarty. Tak? No, O. coś przetarł dupę. O, taki ładny był. Japoński. Japoński Spodziewałem, jest, że nie? powiesz amerykański. Ten Nissan Primera to wygląda trochę jakby na rynek amerykański był Nissanem, bo taki dłuższy. No, Może miał jednak taką stylistykę. amerykański, taki ładny był. A my po całym dniu nagrywania zasłużyliśmy, w sumie po tylu dniach nagrywania zasłużyliśmy na Chwilę przerwy. jakąś nagrodę. A jednocześnie chcę wam pokazać ciekawe miejsce na mapie Szczecina. Można nawet uznać, że lekko kontrowersyjne. Widać, że ktoś już tutaj płacił tym słynnym banknotem z panem Morawieckim. O, 20 zł. O. Gorąco. Gorąco cały dzień. O. A No. Ale jesteś pod światło, ładnie. O, miejsce chcieliśmy wam pokazać, bo jest bardzo fajne. Jest blisko centrum. Prowadzone przez starsze małżeństwo, nie przez korporacje. Spędzać czas. Jeżeli jesteście w centrum Szczecina, warto tutaj zajść i schłodzić się w pięknych okolicznościach natury. A komary tańczą, 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 tańczą se komary. Nie jest czasem komar tygrysi, zobacz jakie ma te paski. Jest dużo większy i inny od reszty. Nie, zupełnie tak nie wygląda. Chyba nie. On Te białe na nogach Na ma. nogach. Ma białe na nogach? Tak, tygrysi ma białe na nogach. Ile już zebrałeś komarów? 3 komary. Polecamy środki przeciw komarom. Chcemy iść do kibelka. Tutaj są kibelki. A
Ja zabrałam kamerę do kibelka, żeby wam coś pokazać. Tutaj jest taka fajna płaskorzeźba, która nawiązuje do nazwy lokalu, czyli 3 korony. A tutaj nie wiem czemu, ale chyba cała klasa wrzuciła swoje zdjęcia. Gdzieś przyszli tu chyba... No w ogóle, no nie wiem jaka tu jest historia tego, ale zawsze mnie to ciekawiło. Te zdjęcia tutaj są od chyba zawsze. Ile mamy kroków w ogóle? Jest już ponad 7000. Ale ktoś ma kwiatków. Ktoś kocha kwiatki. O, tam jest więcej kwiatków. Ktoś ma tyle kwiatków, że aż na podwórko musiały wyrosnąć. Przyznam, w promieniach zachodzącego słońca to miejsce wygląda niesamowicie. To tutaj. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiło na mnie, jak pierwszy raz odkryłam to podwórko, to przejście. Ja to mogę skomentować 3 literami, a nawet 4. Miał. O, ale historyczne kasy fiskalne. Fajnie, że mają takie eksponaty. Renowacja kwartału Turzyńskiego. Pamiętam, jak robili tą renowację. Tutaj wcześniej to wszystko inaczej wyglądało. Bardzo ładnie tutaj wygląda okolica, po której się przechadzamy. Został uspokojony ruch samochodowy, zostały zrobione skwery, jak jeszcze kamienice wyremontowali, to już w ogóle ten kwartał cały stał się piękny. A my jesteśmy przy budynkach, w których obecnie znajduje się Pałac Młodzieży. Dzień kończymy z wynikiem 8500 kroków.